Kolejny dzień, Przemo. Kolejny dzień. Ale tym razem zupełnie inny. Znaczy inny, gorący. Tak jak narzekaliśmy przez ostatni czas, że jest chłodno, to dzisiaj narzekamy, że jest gorąco, bo jest naprawdę parno, niesamowicie. To, co przed nami, powiemy za chwilę. Najpierw powiemy o tym, co za nami. Gdzieś tam w oddali kurz widać, więc Tak. coś się dzieje na tym polu. No to co? Czym dzisiaj jeździmy? Dzisiaj jeździmy kombajnem klawiszowym. Kosimy przężyto. Kombajn klawiszowy, tak parę parametrów nam podasz, żeby tutaj przypomnieć, co to jest za maszyna? Oczywiście. Dziękuję. Żaden problem. Jeżeli chodzi o kombajn klawiszowy, przede wszystkim model GV100. Dalej idąc, może zacznijmy od przodu. Header 4,57 metra. Napędzany kombajn jest silnikiem 190-konnym Jakiej produkcji? Weichai. Czyli też chiński. Też jest, i co jest fajne, co mi się podoba, że to są 4 cylindry, ale to są duże cylindry, to jest 4,6 litra. No właśnie, to też trzeba wspomnieć, nie? Trzeba tutaj wspomnieć. Jeżeli chodzi o samą kanał roboczy, nazwijmy to, kombajnu, to jest 1,18 m, czyli bardzo podobny do kombajnu w tej klasie wielkościowej i mocowej. Czyli tutaj mamy, teraz może ty, jaki bęben? Bęben to już nie jest podobny do tych, co są w tej klasie mocowej, bo jest 660, czyli jest największy w tej klasie. I ile cepów? 10, mój drogi. No właśnie, więc to też, bo też często jest tak, że na przykład oczywiście. w 460 są 8 cepów. Tutaj Znaczy wiesz co, no bo jest duża średnica bębna, to też trzeba je czymś oczywiście zapełnić ten bęben. No to jak mamy 10 cepów, to też jest taka, można powiedzieć, perełka, nie? wytrząsacze 4. 4 wytrząsacze. Na panewkach, z tego co widziałem, smarowalnych. Tak, każda panewka jest smarowana osobno. Tam są jeszcze takie specjalne plastikowe wkładki, to pewnie w technikalia będziemy się wdawać później. Co dalej? No standardowo układ sita, kłosy wracają na bęben mucący, czyli można powiedzieć taki kombajn, jaki każdy zna. Jaki każdy zna i najbardziej klasyczny. Przed nami jest tacka, Przemku. Tak. Znasz wymiary tacki? Oczywiście, 65×30. I co ona nam daje, taka tacka? To znaczy, może trochę powiemy o samej metodologii. My mierzymy straty metodą Pfeiffera. Podobne urządzenia też stosuje John Deere. Co prawda tam są plastikowe tacki, ale my mamy dokładnie taką samą kopię, żeby była... Czyli wymiary się idealnie zgadzają. Oczywiście. Czyli tacka nam daje około 0,2 m2. I na tej tacce wtedy, oczywiście po oczyszczeniu sobie sprawdzamy, jakie są straty, ile jest ziaren. No tutaj mamy już zmierzone, to I są dwa rodzaje, można powiedzieć, sprawdzania. Albo wzrokowe, gdzie tacka ma dziurki, ale my robimy to bardziej dokładnie, mamy dokładną wagę. Widziałeś? Tak, dwa pomiary były. Pierwszy pomiar, który robiliśmy sobie sami, to wyszło około 0,6 grama. 0,4. 0,6 grama w ziarnach. Tak. Tutaj mamy 0,89 grama. 0,85 dokładnie. 0,9 no. w ziarnach. Po przeliczeniu w aplikacji tego, co nam wyszło w tych wynikach? Pierwszy pomiar to było 0,41 chyba. 0,40 z groszem, czyli rewelacyjny wynik. Straty materiału, tak. Czyli przy takim plonie to wychodzi około 35 kg na hektar. Tak. Drugi pomiar było to lepsze zboże. Tak, mieliśmy też trochę większy, czyli wychodziło 0,7. To jest niecałe 50 kg na hektar, daje nam... Bardzo przyzwoity wynik. Tak, bardzo przyzwoity wynik. Także... Według mnie, jeżeli byśmy się plasowali w stratach, w przężycie oczywiście, od 35 do 50 kg na hektar, no to jest rewelacja. To jest rewelacyjny wynik, zgadza się. Zresztą przyjęte jest tak, że akceptowalne straty są około 2%. My tutaj, jak widzicie, mamy niecałe 1%, także jest naprawdę bardzo dobry wynik. Też należy powiedzieć, że tacka była kładzona przed kombajnem. Tak. Czyli tak, że bierzemy nie tylko straty na maszynie, ale też z headeru. To, co przy headerze się dzieje, też to jest tutaj brane na tackę. Tak, biorąc pod uwagę stan zboża, który no nieraz się właśnie osypuje już przy samym cięciu, także to też braliśmy pod uwagę. Wracając do samego pola, bo mówiliśmy o wymiarach pola, ale też trzeba wspomnieć, że jesteśmy chyba pierwszy raz na polu u kogoś, kto zgłosił się do nas przez ten nasz formularz. Jest jedna z wielu licznych osób, bym powiedział, nawet, które się
które się zgłaszają. Akurat było no, takie szczęście, że siedziba firmy jest, można powiedzieć, rzut kamieniem Niecały kilometr od tego pola. Tutaj Pan miał bardzo fajny kawałek, bo całości mieliśmy około 7 hektarów, bym powiedział. Ładnie obkoszone było, więc czysta przyjemność pracy. Co jeszcze możemy powiedzieć? Pracuje z nami Bergman, Tak, jak pracuje zawsze, Bergman. to już na filmach widać. Tym razem operator Bergmana miał trochę prościej, bo gospodarz przyczepy są przygotował wyższe, zgadza się. dużo większe przyczepy. O, tutaj teraz fajnie widać, jak ten zbiornik potrafi być fajnie pewno. wypełniony do samego Bo końca. tu praktycznie już mamy cały zbiornik, czyli 4,5 tysiąca, 6 tysięcy litrów. Także no naprawdę jest to też niemałe, zresztą widać chyba się już trochę usypuje, także za dużo. Co do samego właściciela pola, to też trzeba wspomnieć, że właśnie teraz sobie nim pracuje, tym kombajnem. On w tej chwili użytkuje Dominatora, o ile dobrze pamiętam, 98. I też wspominał o tym, że no, trochę problemów było przed Żeby sezonem. przygotować do sezonu. Dokładnie tak, trochę pieniędzy to kosztowało, tam były jakieś... Z gardzielą miał jakieś... Z gardzielą były problemy, no i to też mówię, no to też kosztowało i tak teraz sobie rozmawiamy z nim trochę i faktycznie jak klient się zastanawia, no czy nie lepiej sprzedać tego swojego, no i zamienić go na maszynę, która faktycznie ma gwarancję i wtedy jest też ten spokój, nie? Bo No to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, Tak, ten spokój tak. na polu, bo wiadomo, tutaj rozmawialiśmy też z gospodarzem, no to on ma tutaj, można powiedzieć, prawie w kawałku. tu jest jednym, duży, tak, zgadza się. Jeszcze bo tutaj byliśmy przy Żyto, tam jest dalej pszenica jego i też no, nie korzysta z usług, więc sam sobie musi wykosić. Jeżeli coś ma przestoje, coś się dzieje z maszyną, no to nie kosi. A przy takim roku, jeżeli mamy, no teraz zaczęły nam się dopiero w końcu te, mam nadzieję, chociażby 10 Prawidłowe będzie, żniwa, tak. prawidłowe żniwa, mamy sierpień, a żniwa dopiero się, można powiedzieć, porządnie zaczynają, no to on też musi być pewien, że wyjedzie w to pole. Zgadza się. I mówię, no dlatego na szczęście nam super pasuje, że blisko firmy. Gospodarzowi super pasuje, że zrobimy mu, wykosimy mu pole, no bo no wiadomo, czas nagli. Ale też to jest kolejna okazja i dla niego na pewno, żeby sobie sprawdzić i ewentualnie przekonać się albo bardziej zmotywować do zakupu i wymiany tego kombajnu. Robiliśmy dzisiaj testy bardzo dokładne, trzeba wspomnieć, jeżeli chodzi o straty. Wynik jest bardzo zadowalający. Nie ma się do czego Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o czystość zboża w zbiorniku, nie ma się też czego doczepić. Jak szybko według Ciebie jedzie? Bo gadałem z operatorem. To znaczy, ja wiem jak szybko jedzie, bo też gadałem, ale Też. my jedziemy, to znaczy w zależności oczywiście od kawałka, 5,5 na godzinę. My w tej chwili tak zakładamy, że to jest wydajność koło 1,5, może trochę więcej hektara. 1,5 plus. 1,5 plus hektara na godzinę. Czyli naprawdę też jest fajnie, to nie jest jakaś... Przy tej tonażu, o którym mówiliśmy, Tak. czyli w zależności oczywiście od miejsca, od powiedzmy 7 do 8, czyli w tym przedziale Tak. uśredniając 7,5 tony z hektara. Więc Dobra, czyli reasumując, kolejny dzień testów naprawdę, który nas zadziwił, bo tak trzeba to powiedzieć, bo jeżeli chodzi o straty jest doskonały wynik. ale to nie jest ostatni dzień. To nie jest ostatni dzień testów i też właśnie na każdym filmie będziemy wspominać, że serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiety, która znajduje się pod filmem. Mamy już naprawdę sporo zainteresowanych. Dobrze. Mamy 2 kombajny do testów. Pewnie nie będziemy w stanie wszystkich odwiedzić. No dzisiaj jak zaraz tutaj kończymy, jedziemy na następne pole. Na następne pole. Oczywiście tutaj w okolicy, no nie możemy teraz przejechać na drugi koniec Polski, więc będziemy gdzieś tam się starali przenieść te kombajny, mam nadzieję, jeżeli oczywiście pogoda dopisze w inne rejony Polski niż tutaj Tak, Tarnowo Podgórne. Planujemy koło Poznania. robić pokazy też koło naszych chwili i wszyscy z Was, którzy gdzieś tam mieszkają niedaleko, no mówię, no my będziemy próbować nawet łączyć te pokazy i zapraszać innych gości, no bo z 2 kombajnami nie zrobimy u wszystkich, Oczywiście, ale będziemy się starać, żeby wszystkich... Może być taka sytuacja, że Ty już wykosiłeś, ale będziemy na przykład w danej chwili obok nas, Tak, gdzieś żeby będzie sobie kawałek podjechać. pola, zapraszamy, żeby podjechać chętnie z nami, czy z przedstawicielami handlowymi, czy z dyrektorami makroregionu porozmawiać i wtedy zobaczyć, jak ta maszyna się jak sprawdza na maszyna własne działa oczy. na żywo. A Dokładnie. jeżeli nie,
no to zapraszamy na Bednary. Bo to też Tak. trzeba powiedzieć, bo te kombajny będziemy pokazywać na Na AgroShow w Bednarach. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.